Angry Bird tkwi w szczegółach. I dzisiaj cały dzień sprawdzamy, jakie szczegóły różnią najnowszą Multistradę V4S od poprzedniego modelu. Zapraszam na odcinek. I jak przyjrzycie się na pierwszy rzut oka, tak z zewnątrz temu motocyklowi, okazuje się, że kurczę, niewiele się różni od dotychczasowego modelu, którym jeździliśmy. I ja też miałem tak, że przyjechałem tutaj na to wydarzenie, patrzę sobie na ten motocykl, przeglądam stare zdjęcia i tak mówię, kurde, gdzie są jakieś różnice? Oczywiście, jeżeli spojrzycie na wygląd, znajdziecie drobne zmiany tu i tam, troszeczkę inne kolory, jest więcej ciemnej szarości, jest trochę inaczej pomalowany przód i są tam drobne zmiany w owiewkach. Natomiast co do zasady, cały motocykl wygląda bardzo podobnie do zeszłego modelu. No i miałem taką zagwozdkę, takie pytania mi się rodziły w głowie, to gdzie ta nowa Multistrada? No i okazuje się, że wszystko się rozbija o te właśnie szczegóły, dlatego że nowa Multi V4S jest pozmieniana niemalże wszędzie tak naprawdę, tylko że w środeczku. Zostańmy natomiast na sekundę przy wyglądzie nowej Multistrady, bo oczywiście tutaj ten dzióbek wygląda kompletnie inaczej niż w dotychczasowym modelu. Dużo dalej jest wyciągnięty panel, który jest lakierowany, jest dwukolorowy błotnik i ten wygląd został delikatnie odświeżony. Tak naprawdę to, co jest ciekawe w najnowszym wydaniu Multistrady, to opcje, jeszcze raz opcje. I ten odcinek mogłaby spokojnie sponsorować cyferka 3, bo dostaniemy nową Multistradę w 3 kolorach. Tutaj w tym takim pięknym, jasnym, białym, perłowym kolorze dostaniemy klasyczną, czerwoną, która moim zdaniem chyba wygląda najfajniej, no i czarną, którą jeździliśmy w dodatku w tej takiej opcji najbardziej terenowej. Bo po raz kolejny cyferka numer 3 może nam zasponsorować opcje, które już tyczą się nie tylko wyglądu, ale też jazdy, bo możecie dostać odlewane felgi, ale felgi też kute oraz felgi szprychowe. Skonfigurować sobie swoją Multistradę bardzo tak basicowo, wypośrodkowanie, albo pójść w stronę szosowego i takiego sportowego charakteru i performance'u lub z kolei skręcić odrobinę w stronę Multistrady V4 Rally i pójść w tą opcję taką nieco bardziej terenową. No teraz słuchajcie, cały czas możemy gadać o tym, że zmienili jakiś tam plastyczek, można sobie kupić nową felgę i tak dalej, ale najważniejsze jest to, co zmienili w środku. Drobnym modyfikacjom uległ silnik i teraz mamy rozszerzone funkcje wyłączania tylnych cylindrów, znane z tego, co dostaliśmy jakiś czas temu w Multistradzie V4 Rally właśnie. Natomiast dużo więcej znajduje się w peryferiach. Po kolei zaczynając od elektroniki, Ducati na ten rok wprowadza w Multistradzie V4S rozszerzone funkcje, które pomagają nam jeździć po prostu bezpieczniej. I oprócz tego, że troszeczkę pomieszali przy trybach jazdy, bo dodane są tryby takie jak Rain, którego do tej pory nie było, troszeczkę możemy sami sobie pomieszać, bo o ile możemy wybierać sobie tryby, możemy je dostosowywać, to tak samo możemy dostosowywać elektroniczne zawieszenie. No, oczywiście mamy tutaj Ducati Skyhooka, ale najlepsze jest to, że możecie sobie ustawiać na przykład tryb Sport, ale zawieszenie w trybie Comfort i na zmianę niemalże faktycznie dowolnie. Więc możecie sobie tutaj mieszać i kombinować dokładnie tak, jakbyście kupili sobie kilka dobrych marynarek od Gucci'ego i kilka różnych par spodni i potem mieli z tego nieskończoną liczbę kombinacji outfitów na dobry wieczór. A tak, z Multistradą macie nieskończoną niemalże konfigurację dobrych ustawień na każdy rodzaj nawierzchni drogi. Idąc dalej, jeśli chodzi o ergonomię, też zaszło dużo zmian, bo ma być bezpieczniej, ma być fajniej, ma być spokojniej, ale oprócz tego ma być dużo bardziej komfortowo, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera, bo w tym roku dostajemy kilka takich małych zmian drobnych, które sprawiają, że jazda we dwójkę będzie też fajniejsza, a przynajmniej powinna być.
Otóż kanapę możecie ustawić, kanapę pasażera możecie ustawić sobie w dwóch pozycjach, nieco bliżej lub nieco dalej od siebie, dzięki czemu pasażerka będzie miała więcej miejsca dla siebie. Odsunięte do tyłu są też kufry, zarówno boczne, jak i kufry centralne i tyczy się to i tych fajnych plastikowych, które mamy tutaj, i kufrów aluminiowych. Zyskujemy więcej miejsca dla drugiej osoby z tyłu, ale także też po prostu więcej miejsca do wsiadania, zsiadania, etc., etc. Najwięcej zmian natomiast zaszło tak naprawdę w zawieszeniu, bo teoretycznie jest to znowu dobrze znane i lubiane przeze mnie zawieszenie Skyhook. Mamy tutaj fajny, wielki 50 mm widelec z przodu, monoshock z tyłu, notabene z całkowicie nowym amortyzatorem, ale tutaj też czuć geny gdzieś tam tej Multi V4 Rally, dlatego że przednie zawieszenie, oczywiście w V4S mamy już od dawna w pełni regulowane elektronicznie to zawieszenie półaktywne. Natomiast teraz przód dostał dodatkowy sensor, dzięki któremu on wykrywa jakieś przeszkody, na które sobie najeżdżamy i w ułamku sekundy reaguje na to nastawienie zawieszenia tylnego, dzięki czemu unikamy jakiegoś takiego niewygodnego podbicia tyłu, kiedy przejeżdżacie chociażby przez leżącego policjanta. Te zmiany w zawieszeniu mają też przełożenie na jazdę offroadową, bo nagle, słuchajcie, Multistradą V4S zaczęło się całkiem fajnie jeździć w OFFie. W OFFie przydaje się też niska masa i tutaj znowu Ducati gdzieś tam próbuje ze swoimi zmianami uciekać z masą, szczególnie tą nieresorowaną, bo możecie mieć odlewane felgi, no i spoko, to jest taki standard, ale jeżeli zamówicie felgi kute, czyli pójdziecie w wersję sportową, no to zyskacie 2 kg na masie nieresorowanej. Natomiast felgi szprychowane, oczywiście bez dętki, które zobaczycie na przebitkach na tej czarnej Multistradzie, są od dotychczasowych lżejsze o aż 3 kg. Natomiast zmian w ogóle w podwoziu i w zawieszeniu jeszcze nie koniec, bo jest taki jeden mały punkt w tym motocyklu, który znajduje się tutaj. Jest to mocowanie tylnego wahacza. I teraz słuchajcie, historyka, bo jest tak, że szczególnie jak się załadujecie z pasażerem, z pełnymi kuframi, ze wszystkim jedziecie sobie w daleką trasę, no to jest tutaj dobrych parę kilogramów na tej kanapie i ten motocykl dosiada, to ma co robić to zawieszenie. I jeśli jedziecie sobie po jakichś fajnych europejskich górskich winklach, wychodzicie dynamicznie z zakrętu, dodajecie gazu, występuje to takie zjawisko przysiadania tego tylnego zawieszenia, szczególnie pod dużym obciążeniem. No i Ducati sobie wymyśliło, że podniosą punkt mocowania wahacza o 1 mm do góry w ramie. I pomyślelibyście, 1 mm to bardzo nieduża zmiana, na przykład w długości. A jednak robi gigantyczną różnicę i okazuje się, że cały tył motocykla jest nagle wielokrotnie bardziej stabilny i rzeczywiście wychodzi się tym motocyklem z zakrętu na pełnej bombie i tam z tego tyłu, tym tyłem nic nie zamiata, nic nie przysiada, nic się z nim nie dzieje. Tak naprawdę wyjścia z zakrętów w tym motocyklu są jeszcze bardziej stabilne, choć jest to trudne do uwierzenia, bo już dotychczasowa V4S jeździła po winklach naprawdę fajnie. Także jak widzicie, jest tutaj tych zmian co niemiara, takich właśnie drobnych i takich niewidocznych na pierwszy rzut oka. Natomiast wszystko ma sprawić, że nową Multistradą będzie Wam się jeździło po prostu przyjemniej, łatwiej, wygodniej w naprawdę dalekie trasy. Wrócę jeszcze na sekundę do elektroniki, do systemu ostrzegania przed wypadkami, który się tutaj teraz znalazł od tego roku, bo przedni radar, oprócz tego, że mamy tam oczywiście adaptacyjny tempomat, w tylnym radarze mamy martwe strefy i tak dalej, no właśnie, ma ostrzeganie przed możliwą kolizją czołową i w tym momencie oprócz tego, że możecie sobie wybrać, czy ma ostrzegać Was wcześnie, średnio czy późno, to w Ducati kombinowali, jak Wam to pokazać. I to w zasadzie było bardzo zabawne, bo skończyło się na tym, że wyświetla Wam w różny sposób komunikaty na wyświetlaczu, że za chwilę w coś przywalicie, jak się nie ogarniecie. Natomiast myśleli o tym, żeby zrobić jeszcze parę innych rzeczy i że może powinny wibrować klamki, albo jeszcze lepiej wibrować kanapa. Ale jak rozmawialiśmy sobie tutaj, to się okazało, że jednak ta wibrująca kanapa dawała bardzo dziwne sensacje, dziwne wrażenia kierowcy i to nie był ten kierunek, w którym powinni pójść. Także ostało się z wyświetlaczem i chyba bardzo dobrze.
3 słowa na temat ergonomii. Tutaj nie ma specjalnie wielkiej różnicy, jeśli już jedziecie, siedzicie na tym motocyklu. Jest bardzo podobnie do tego, co było do tej pory, więc jest neutralnie, jest przyjemnie. Nogi są w dość neutralnym, ale takim, umówmy się, szosowym położeniu. Do kierownicy dla mnie jest troszeczkę być może daleko, ale ja jestem niski, mam 1,70 m wzrostu, mam krótkie rączki, więc jeśli jesteście troszeczkę wyżsi, będziecie mieli bardzo fajną pozycję, lekkie ugięcie na łokciach i całą resztę spokojnie sobie ogarniecie. Jeśli mieliście kiedykolwiek do czynienia z Ducati, wszystko, co się tutaj znajduje, wszystkie przełączniki, oczywiście jakieś tam grzane manety, światełka, tempomaty, ustawienia zawieszenia trybów, wszystko jest na wierzchu. Natomiast rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to troszeczkę znowu ukłon Włochów w stronę takich niskich kolesi jak ja. I wiem, wielu z Was będzie pytało, a jak tam na tym sobie da radę facet 1,90 m? 1,90 m to da sobie radę na wszystkim. Gorzej jak masz 1,60 m parę albo 1,70 m, a chcesz jednak jeździć czymś tak potężnym jak to. Multistrada już od jakiegoś czasu miała te easy lifty, te systemy, które zarządzały zawieszeniem, że kiedy podnosiliście ją ze stopki bocznej, to zawieszenie troszeczkę Wam pomagało, nie stawiając aż tak dużego oporu, żeby łatwiej go postawić do pionu. Natomiast teraz mamy dużo fajniejszy system, dlatego że jeżeli stoicie, ale mało tego, jeżeli też jedziecie powoli, całe zawieszenie mega się obniża. I oprócz samego faktu, że możecie zamówić obniżoną kanapę, możecie zamówić cały kit obniżający ze sprężynami i z krótką stopką do motocykla i położyć go mega bardzo na ziemi, to sam motocykl w czasie jazdy też, jeżeli zauważy, że zwalniacie na przykład do skrzyżowania do świateł, obniży się i uwierzcie mi, teraz stoję na stopce centralnej, więc tego Wam nie pokażę, ale naprawdę wystarczyło minimalnie się przesunąć i stałem pełną stopą na ziemi i to było mega uczucie, dlatego że jak pierwszy raz przerzuciłem nogę przez multistradę dzisiaj rano, okazało się nagle, że kurczę, wsiadłem na nią, a moja stopa stoi pewnie na ziemi. I wcale nie mam problemu z ogarnięciem tego motocykla, mimo mojego krnąbrnego wzrostu. No dobra, ale tak naprawdę najważniejsze jest, jak jeździ. I Multistrada V4S do tej pory, jak nie jeździłem tym dotychczasowym modelem, sprawiała wrażenie, że jest takim mega pociągiem, mega lokomotywą, która zasuwa przez winkle, uwielbiała bardzo długie, bardzo szybkie zakręty i prowadziła się turbo stabilnie. Więc de facto tego samego oczekiwałem od najnowszego wydania i trochę tak jest, a trochę nie do końca, bo po pierwsze nowa Multi V4S jest odrobinkę takim diabełkiem. Nagle cały ten motocykl zrobił się dzięki tym drobnym zmianom tu i tam dużo bardziej taki chętny do zabawy. Dużo chętniej się przerzuca bardzo szybko w jakichś tam szybkich manewrach, w jakichś szybkich slalomikach. Mega ciasno potrafi zawracać, bardzo fajnie jeździ po długich, szybkich winklach, ale też po tych krótkich. I co najważniejsze, przy poprzednim modelu miałem odrobinkę wrażenie takiego lewitującego przedniego koła. To znaczy, walę pełną bombę przez zakręty i wszystko jest super. To koło dokładnie jest tam, gdzie powinno być. Pracuje tak, jak powinno pracować, ale w pewnym momencie zdawałem sobie sprawę, że kompletnie go nie czuję. Tutaj jest trochę inaczej, daje dużo więcej feedbacku właśnie z tego podłoża. Jedzie się tym motocyklem znacznie pewniej. Ale ciekawą historią jest też jazda terenowa, bo V4S-ką niespecjalnie chciałem jeździć w terenie. Jechałem nią tam w kilka miejsc i uznałem, że dobra, trzymajmy się jednak asfaltów. Ale te geny V4 Rally, które są w najnowszej generacji, sprawiają, że ten motocykl nagle zyskał całkiem przyjemny balans, całkiem przyjemne prowadzenie. To zawieszenie właśnie bardzo mocno czerpie sobie z wersji Rally, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie tamtej wersji, tylko chcecie S-kę, bo na przykład nie potrzebujecie 30-litrowego baku, możecie zamówić sobie szprychowane koła i mimo wszystko pakować się tym w szutry, a motocykl da sobie z tym radę. Yeah! Oh, that's fucking nice.
Dobra, i jaka jest ta najnowsza Multistrada? Jest jeszcze ładniejsza, jest jeszcze bardziej zaawansowana, jest jeszcze doskonalsza. I tak na dobrą sprawę jest tutaj naprawdę niewiele rzeczy, do których się można przyczepić, bo możemy sobie wziąć takie detale jak dźwignia hamulca, która jest trochę większa i łatwiej w nią trafić. Nie jest tak wielgachna jak w wersjach off-roadowych, ale mimo wszystko drobne zmiany w zawieszeniach, drobne zmiany w elektronice, to wszystko sprawia, że ten motocykl jest jeszcze fajniejszy, jeszcze bardziej doskonały i tak naprawdę jest gdzieś tam tym szczytowym drapieżnikiem w kategorii najwyższych, najmocniejszych touring adventure'ów. Na dobrą sprawę zarzuciłbym jej to, nie wiem czy to jest zarzut, to jest cecha. Ona zmienia trochę swój charakter w momencie, kiedy przeskakujecie sobie z wersji konfiguracyjnej na wersję konfiguracyjną. Jak jeździliśmy czerwoną, która była wyposażona w kute felgi i skonfigurowana dużo bardziej szosowo, bez kuchrów i tego wszystkiego, ona jeździła chętniej, była bardziej taka wredna, była taka bardziej wheelie happy, że chciała gdzieś tam sobie podskoczyć, szybko walnąć w zakręt. Natomiast ta oduczona aluminiowymi kuframi wersja czarna na szprychach troszeczkę bardziej przypominała tę starszą, czyli łagodniej, bardziej dostojnie. Ale największy minus moim zdaniem tego motocykla to jest fakt, że kupicie sobie wersję 2025, rocznik 25 i na dobrą sprawę nikt poza fanami marki nie obczai, że macie ten najnowszy. I myślę, że Ducati spoko by zrobiło, gdyby jednak poszło trochę bardziej, może nie tak jak w przypadku Panigale V4, ale jednak trochę bardziej w zmianę stylistyczną tego motocykla, żeby dało się bardzo mocno, bardzo dobrze odróżnić ją od tak naprawdę zeszłorocznego modelu, bo lusterka mamy te same, generalnie wygląd ten sam, nawet schowek jest ten sam. O, tutaj mamy minus, tutaj dalej jest ta śmieszna ładowareczka, USB znajduje się tu w środku, natomiast ten schowek tu jest tak niewielki, że jeżeli macie iPhone'a 13 mini, to jeszcze go tu być może upchniecie, ale już na przykład Galaxy S22, 23 czy czegokolwiek większego w normalnym dzisiejszym rozmiarze tu nie wsadzicie, więc nawet portfel nie wejdzie. Takie miejsce na chusteczki, a kabelek USB i tak będzie Wam wystawał do jakiegoś uchwytu na kierownicę. Mimo to, że jest tutaj taki fajny wentylatorek do odciągania ciepłego powietrza, jak ładujecie telefon i się przegrzewa. Bezużyteczne. No ale w każdym włoskim motocyklu musi być jedna bezsensowna rzecz, także uznajmy, że ten schoweczek w Multistradzie jest dokładnie tym włoskim akcencikiem. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba najnowsza odsłona Multistrady V4S. Dajcie znać, czy jeździcie V4, czy planujecie zakup, jak widzicie ten motocykl w na przykład odniesieniu do konkurencji. Zostawcie łapkę w górę dla algorytmu, bo on to lubi, a jeżeli interesują Was najnowsze motocykle, to pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się, kochani, widzę Was w następnym odcinku. Cześć! Pierwszy fotopoint przeniesiony wyżej nad chmurę. Tutaj się nie da jeździć.